Wydawałoby się, że dzisiejszy przepis z natury rzeczy jest bezglutenowy, ponieważ jego podstawą jest kukurydziana mąka, ale okazuje się, że nie. To, co dostępne jest w sklepach, zazwyczaj bezglutenowe, nie jest. Nie, może jest bezglutenowe, ale nie dają osobom, które mają celiakię, nikt nie daje gwarancji, że gdzieś tam nie przekładało się z rzeczami glutenowymi, a większość przepisów, które są dostępne w internecie, mają dodatek mąki pszennej. Bo tak jest prościej, po prostu. A my Was zapraszamy oczywiście na wegańskie i oczywiście na bezglutenowe naczosy. I najlepiej je zrobić samemu, dlatego że wtedy wiemy, co tam w środku jest. Potrzebujemy tylko tak naprawdę 4 składników. Mąki, soli, oliwy i wody. Mąka, sol, oliwa, woda, raz, dwa, trzy, no tak. Ale Ty masz 2 miski. Właśnie. Dlaczego kobieta robi naczosy w 2 miseczkach? Bo tak. Dlatego, że jedną część zaleję wrzątkiem, a drugą dodam później. A drugiej nie zalejesz. A drugiej nie zaleję, dlatego że jeżeli nie używamy jajka, nie mamy mąki pszennej, która ma gluten, potrzebujemy czegoś, co scali ciasto. I dlatego zalejemy mąkę kukurydzianą, połowę mąki wrzątkiem, żeby utworzył się klej. Osobiście nie lubię naczosów pokrywanych solą po wierzchu, więc dodam soli do mąki. Do obydwu misek, żeby mieć pewność, że w każdym naczosie będzie sól i że zostanie ona dobrze wymieszana z mąką. Pewnie już wiecie, bo wielokrotnie mówimy, że używamy soli kłodawskiej, polskiej, kamiennej, niejodowanej do zapraw, którą mielimy w młynku, żeby szybciej się rozpuszczała w daniach. Woda przyszła, więc możemy zalewać pierwszą partię mąki. Jedyną partię mąki, bo tylko jedną zalewamy. Jedną z 2 partii mąki. I teraz ten klej jest bardzo gorący, musi lekko przestygnąć. Jeśli chcecie zobaczyć nasze propozycje, do których pasują takie naczosy idealnie, całą playlistę znajdziecie tutaj nad Joligłową. Masa przestygła, możemy dorzucić do niej mąkę. I wyrabiamy przez chwilę, żeby ciasto było gładkie. O, zobaczcie, ciasto zaczyna się kleić, ale jest jeszcze suchawe, gdyż musimy wrobić resztę mąki, ale nie będę dawała więcej wody, gdyż wtedy one staną się za twarde. A dodaję jeszcze oliwę i dzięki tej oliwie ciasto również będzie miało lepszą konsystencję. Wykładamy teraz na matę i wyrabiamy ciasto. Piękne, żółciutkie i po wypieczeniu będzie idealnie chrupiące. A jak pachnie? Pachnie oliwą. I kukurydzą. Trochę może śródziemnomorsko, ale nam zawsze jakoś w tą stronę skręci. Powinniśmy dodać oleju kukurydzianego. A może słonecznikowego, ponieważ to bardziej typowe dla tej kuchni, ale my lubimy oliwę, tak już mamy. Bierzemy papier do pieczenia. Używamy tutaj podkładek, warto mieć takie rzeczy u siebie w domu, ponieważ one sprawią, że ciasto będzie miało idealnie tę samą grubość. Układamy je na papierze do pieczenia. Z tą idealnością to myślę, że może być trochę trudno, dlatego bo takie ciasto bez pszenicy i bez glutenu, no zobaczcie sami, mimo wszystko ono nigdy nie będzie tak sprężyste jak pszenne. Ja tam wiele wierzę, że ciasto będzie idealne. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić, możecie również zasubskrybować kanał i nacisnąć ten dzwoneczek, który jest tutaj na dole i wtedy zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej bezglutenowej kuchni wegańskiej, tłumaczonej również na język angielski. Będzie nam bardzo miło, jak będziecie komentować, zadawać pytania na blogu kulinarnym i na YouTubie. Zawsze odpowiemy. I pamiętajcie, mamy dla Was niespodziankę, zapraszamy Was na live'a, do którego możecie dołączyć. Wszystkie informacje są w opisie odcinka. I zobaczcie, jeżeli nawet w którymś miejscu Wam się to ciasto rozerwie, po prostu przyciągnijcie, zlepcie i znowu możecie wałkować. Te naczosy i tak w trakcie pieczenia bardzo ładnie się zrosną. Chodzi o to, żebyśmy rozwałkowali całość na papierze, na którym się będzie piekło. Nie wiem jak Wy, ale ja już takich naczosów trochę zrobiłam i naprawdę zdejmowanie każdego trójkącika, który jest dużo bardziej
kruchy niż takie z pszenicą, jest dosyć trudne. A tutaj tylko przesuwamy cały papier na blaszkę i mamy już pokrojone trójkąciki bezpośrednio na papierze do pieczenia. Bierzemy noża i wykrajamy trójkąciki. Tak, aby wyglądały jak takie naczosy ze sklepu. Idę nastawić piekarnik. Nastawiam jego górę na 180 stopni z termoobiegiem. Możesz nawet na 200. Korzystam z połowy piekarnika, żeby było łatwiej, szybciej i ekonomiczniej. Pieczemy 20 minut od wstawienia do piekarnika. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Przepiękne, upieczone, własne, domowe naczosy. Trochę, odrobinę jeszcze za gorące, żeby je chrupać, a z czym je chrupać najlepiej dowiecie się za tydzień. Smacznego. I w kolejnym tygodniu. I na zdrowie. Idealne. Jak chcecie, możecie zrobić je trochę cieńsze, trochę grubsze. Wybór należy do Was.